Czy po przemianach ustrojowych po 1989 roku my Polacy biedniejemy, czy może bogacimy się? Wielu uważa, że bogacimy się, a może jednak tak nie jest. I ja tę odpowiedź udzielę poprzez pryzmat polskiego rynku nieruchomości, mieszkań, wielkości, jakości, dostępności. To będzie pierwsza część audycji, bo o to też pytaliście, a druga część audycji to będzie odpowiedź na pytanie, które zadało kilka osób o to, czy już opada kurz po ogłoszeniu programu kredytu bezpiecznego, tego 2% kredytu. Ostatnio, co prawda, słyszę, że nawet w Senacie chce się ten kredyt przemianować na 0%. Zobaczymy, jaki będzie finał tej całej akcji, bo sprawa się ciągle toczy. I czy ten kurz już opada, czy już te podwyżki, które miały być, nastąpiły, czy też mamy się spodziewać dalszych podwyżek cen, albo czy czekać na przykład do końca roku na kupno mieszkania. O tym odpowiem. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybuj nasz kanał. Zachęcam do wspierania naszego kanału również, bo tutaj dostajecie dużo dodatkowych treści. Jako wspierający nawet jest taka możliwość, że spotkamy się online, bezpośrednio, indywidualnie i możemy sobie rozmawiać o rynku nieruchomości, o tym, co Was interesuje. Tak więc zapraszam też do sugerowania nowych tematów audycji. I przechodząc do tematu pierwszego, to czy się bogacimy, czy biedniejemy. Każdy z Was pewnie, albo przynajmniej wiele z Was powie, oczywiście bogacimy się, to gołym okiem widać, że jesteśmy bogatsi niż w 1989 roku. O tym 1989 roku mówię, no bo już wkrótce nadejdzie rocznica wyborów 4 czerwca 1989 roku, którą to datę niektórzy przyjmują za takie obalenie ostateczne tego dawnego ustroju, chociaż ja bym tu mógł polemizować. Przejdźmy jednak do nieruchomości, bo to jest ciekawsze. Zainspirowanie do poruszenia tego tematu było spotkanie z grupą cudzoziemców, którzy w Polsce zajmują się nieruchomościami. I oni zadali mi pytanie, dlaczego w Polsce mieszkania są tak małe? No i ja sobie przypomniałem całą historię, to co znam, gdzie mieszkali moi koledzy w dzieciństwie, jak to w ogóle wyglądało na przykładzie Warszawy, co jest dobry przykład, bo to miasto było mocno zburzone, więc po wojnie musiało się najpierw w części odbudować, a potem mocno rozbudować. I cóż, bloki takie budowane za Gomułki, czyli te lata 60. Ja to opowiem Wam na przykładzie mieszkania trzypokojowego. 3 pokoje wtedy w Warszawie, na przykład na Muranowie przy Anielewicza 48 metrów. To było mieszkanie trzypokojowe. Troszeczkę później, już na przełomie Gomułka-Gierek, to takie trzypokojowe mieszkania w osiedlu za Żelazną Bramą miały, o ile pamiętam, około 55, może 56 metrów kwadratowych. Potem ten metraż rósł. W latach 70. metraże tych mieszkań trzypokojowych to było 65, 68 metrów, no mniej więcej taka granica. W latach 80., gdzie w zasadzie można powiedzieć, to były czarne lata dla naszej gospodarki, taka dekada zastoju, ale mieszkania wtedy oddawane miały po na przykład 74, 72, 75 metrów. To było mieszkanie trzypokojowe. Sam w takim mieszkaniu w 88 roku wybudowanym zamieszkałem i takie mieszkanie miało przede wszystkim kuchnię osobną, bardzo duży, jak na dzisiejsze standardy, osobny salon, chociaż można go było połączyć z kuchnią, wtedy było w ogóle ogromne. 2 pełnoprawne, porządne pokoje sypialne, łazienkę i osobny WC oraz spory pokój przedpokój z wnękami, gdzie można było bardzo dobrze usytuować szafy wbudowane. Tak to wyglądało. Później w latach takich bliżej 2000 to na przykład mieszkania dwupokojowe koło 2000 roku miały prawie 60 metrów, 58, 56, 55, takie były oddawane. A dzisiaj, no dzisiaj trzeba powiedzieć, standard deweloperski tych wielu, nie mówię wszystkich, ale wielu oddawanych obecnie mieszkań, na przykład trzypokojowych,
Bo o takie zresztą właśnie zapytali mnie ci cudzoziemcy, to dokładnie zapytali, dlaczego mieszkanie trzypokojowe w Polsce ma 52 metry. No i cóż, czy to jest ta historia rosnących mieszkań, potem spadających jest historią bogacenia się, czy może jednak patrząc się na metraż biedniejemy? Ja wiem, powiecie zaraz, ale te mieszkania budowane w latach 70., 80. to fatalna jakość, wielka płyta. Nie zawsze i nie tylko wielka płyta od razu. Nie ma garaży. No dobrze, ale czy ja mieszkam w garażu? Dzisiaj jest taki efekt, że to mieszkanie 53 metry, 3 pokoje, w tym ten pokój jeden to jest taki salon połączony z kuchnią. Ani to jest, tak szczerze mówiąc, fajne, częściowo fajne, niektórzy tu lubią, ale jednak ma też swoją uciążliwość, zwłaszcza gdy gotujesz na przykład kalafiora. Ale ta rodzina gnieździ się w tym mieszkaniu trzypokojowym 52 metry, za to ich samochód ma swoje własne mieszkanie w parkingu, w garażu podziemnym. Czyli zaczęliśmy zmniejszać powierzchnię życiową dla siebie, za to samochodom fundujemy dach nad głową. No wtedy faktycznie ludzie mieszkali 3 pokoje, 73 metry na przykład, a samochód, no niestety, musiał stać na jakimś parkingu osiedlowym pod blokiem, na tych uliczkach osiedlowych, w zależności jak to osiedle było zbudowane. Prawdą jest też, że część tego wykonawstwa kiedyś budowlanego była bardzo słaba i potem trzeba było dużo pieniędzy, dużo wysiłku włożyć, żeby to mieszkanie jako tako lepiej lub gorzej wykończyć. To wszystko jest prawda. Ale jednak liczą się metry kwadratowe i nie przekona mnie nikt, że mieszkanie 52 metry, 3 pokoje jest lepsze od mieszkania 75 metrów, 3 pokoje. No po prostu tego ja nie kupuję, może wy, ale ja lubię duże przestrzenie, jak największe. Zresztą podobnie stało się z domami i ci, których było stać, którzy budowali domy na przykład pod koniec lat 90., no to budowali domy spore, często ponad 300 metrów powierzchni całkowitej, a dziś jest duża moda na to, czego wtedy nie było lub co dopiero zaczynało nieśmiało powstawać, na tak zwane osiedla łanowe, na których zresztą jeszcze ta powierzchnia budowanego segmenciku stopniowo się zmniejsza. Wadą tych osiedli łanowych według mnie jest, już pomijając ich samą konstrukcję, również często lokalizacja w jakichś peryferyjnych miejscach, gdzie nawet nie ma komunikacji miejskiej, gdzie nie ma szkoły, gdzie zostajesz od razu kierowcą swoich dzieci przez wiele, wiele lat i to jest wada. Tym bardziej, że słuchajcie, patrząc się na rozwój, a też na przyczynę, dlaczego tak się dzieje, no po prostu te lokale się zmniejszają, dlatego że ci, którzy je budują, widzą, że społeczeństwo jest biedniejsze. Czytamy ciągle fantastyczne informacje, a średnia płaca krajowa w Polsce już tam przebiła 7 tysięcy złotych, ale słuchajcie, ta średnia płaca podawana w komunikatach jest taka trochę przekłamana, bo ona jest brana z przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 10 osób. Nie jest brana budżetówka, nie są brani ludzie, którzy pracują na tych umowach śmieciowych, jak tak zwanych, czyli zleceniach, różnych rzeczach, nie są brani samozatrudnieni i tak naprawdę w Polsce pracuje kilkanaście milionów osób, w samej gospodarce na etacie podobno 13,5 miliona, a to badanie płac robione jest na grupie 6,5 miliona osób pracujących w tych, powiedzmy większych, czyli też być może lepszych przedsiębiorstwach. I to jest takie zakłamanie. I kiedy badano medianę, kiedy podawano medianę, ostatni raz to był chyba 2020, 2021 rok, nie pamiętam w tej chwili, to mediana naszych zarobków była mniej więcej o 20% niższa od tej średniej, czyli tą średnią ciągną ci z lepszych zawodów. A i też mamy do czynienia, pamiętajcie, na przykład z programem Fit for 55, który spowoduje, że ceny energii, ogrzewanie, ale także transport, wszystko będzie coraz droższe, coraz droższe. I teraz co?
Czy będziemy dalej mieli w takim razie trend zmniejszania mieszkań? Może tak być. Ja nie chcę chwalić starych czasów, starego ustroju, bo jestem daleki od tego, nie jestem fanem tamtego ustroju. Stwierdzam tylko to, co było. Nasze, patrząc się przez pryzmat wielkości mieszkań, takich popularnego segmentu mieszkań trzypokojowych, gdzie mieszka taka typowa rodzina z dzieckiem na przykład, no to widać, nasze mieszkania się zmniejszają. My niestety biedniejemy i patrząc, że mamy więcej telewizorów, może więcej samochodów, może jeździmy więcej na wczasy za granicę, ale bogacąc się biedniejemy. Smutna to konkluzja. Ja bym chciał wrócić do czasu, kiedy te mieszkania trzypokojowe mają tak pod 80 metrów, bo to już jest fajny w miarę metraż. Może komu być większe, ale takie chociażby, żeby były. A teraz przejdę do drugiego tematu, który zapowiedziałem, czyli do tego waszego pytania, czy już opadł kurz. Spodobało mi się to określenie bardzo. Po zapowiedziach wejścia tego taniego kredytu, tego kredytu 0%, i czy już się wystrzelaliśmy z tych podwyżek, czy na koniec roku będą mieszkania tańsze. I powiem, że wcale to nie jest takie jasne i oczywiste, bo patrząc się na to, co się stało w pierwszym kwartale 2023, to ja wyraźnie widzę, że było ożywienie u deweloperów, które, jak wiemy z danych podawanych na przykład przez rynek pierwotny, portal, mocno wychudło już w kwietniu, pewnie na skutek zapowiedzi właśnie na przykład walki z sesjami. Krótko mówiąc, ci, którzy usłyszeli, że będzie program taniego kredytu, przestraszyli się, jedni się przestraszyli możliwych wzrostów cen mieszkań, drudzy po prostu postanowili na tym zarobić i postanowili ruszyć na rynek, stąd ten bunt i stąd się ten kurz wzniósł. Teraz jest trochę spokojniej. Być może teraz w skali roku 2023 ta grupa nabywców, przynajmniej tych, którzy chcieli kupić mieszkanie, czy to inwestycyjnie, czy też po prostu dla siebie, ale wiedzieli, że nie będą objęci tym programem, już jak gdyby się wyczerpała. Oni po prostu na przykład planowali kupić w lipcu, może w sierpniu, ale widząc, co się dzieje z kredytem, no to ruszyli wcześniej na zakupy i to jest bardzo możliwy scenariusz. Ale czy teraz można twierdzić, tak jak niektórzy pytający, czy też piszący komentarze, że ceny pod koniec roku spadną, jak ten kurz opadnie, już nikt nie będzie chciał mieszkań. No nie jest to takie proste i oczywiste, bo mamy też do czynienia, patrząc się tylko na ten czynnik kredytu bezpiecznego, mamy do czynienia z tym, że będzie program na lata następne. Kredyt ten ma w 2024 roku podobno według szacunków rządowych wziąć od 30 do 40 tysięcy osób, tak? To rząd szacuje. A mamy w tej chwili, trzeba powiedzieć to jasno, bardzo niską produkcję u deweloperów, bardzo małą ilość rozpoczynanych nowych budów. I z deweloperami trzeba też pamiętać, że oni przez 2 lata mniej więcej od wejścia na budowę do oddania do użytkowania, ten proces trwa mniej więcej 2 lata, to taka średnia jest. I oni, jeżeli teraz rozpoczynają mało budów, to będą mieli mało nowych mieszkań do zaoferowania w 2024, 2025. Nawet będzie mało takich osiedli, na które będzie można podpisać po prostu tą umowę rezerwacyjną, czy tą umowę deweloperską. I przy takiej grupie, powiedzmy 30-40 tysięcy beneficjentów tego kredytu, można się spodziewać, że oni będą te okazje wykorzystywali do podnoszenia cen. Co robi rynek wtórny na taką rzecz? No, rynek wtórny, podaż na rynku wtórnym to nie jest taka planowa podaż jak u deweloperów, to nie jest też jakieś takie specjalne ograniczanie podaży i potem puszczanie czegoś na rynek, bo są to decyzje wielu setek, nawet tysięcy osób na tym rynku istniejącym i oni mają swoje zwykłe potrzeby życiowe i oni po prostu muszą czasami sprzedać mieszkanie, bo zmieniają miejsce zamieszkania, przenoszą się z miasta do miasta, no, mają mieszkanie, które odziedziczyli, ale nie chcą się bawić w najem. Z jakich powodów to nie jest ważne, rozwodzą się, żenią się, dzieci im się rodzą, ci ludzie muszą
powodować obrót mieszkaniami i ten obrót na rynku wtórnym będzie istniał, ale też nie jest tak, że rynek wtórny jest zupełnie niezależny od sytuacji na rynku pierwotnym, bo jeżeli na przykład na rynku pierwotnym oferta jest mała, no to ci, którzy koniecznie chcą kupić, przenoszą się na rynek wtórny, co powoduje znów podnoszenie cen. Z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że sytuacja gospodarcza nadal jest taka niepewna i już wychodząc poza oddziaływanie tylko tego kredytu bezpiecznego na rynek, to jest wiele czynników, które wskazują, że raczej ceny nadal nie mają powodu, żeby rosnąć. Powiedziałem, że płace idą w górę, ale te wzrosty nie nadążają za inflacją. Oprocentowanie kredytów nadal jest stosunkowo wysokie. Troszeczkę rozluźniono te kryteria, ale jednak jest. Niepewność gospodarcza narasta, bo słyszymy, że jest wiele branż, nawet te takie branże IT, które już przynajmniej ograniczają wzrosty pensji, muszą sobie radzić, albo raczej nie radzą sobie z presją płacową, albo mówią presji płacowej stop. Są branże, w których sprzedaż wyraźnie zwalnia i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Są też właśnie te zapowiedzi Fit for 55, pakiety klimatyczne, które będą windowały ceny utrzymania i energii, jeżeli wejdą w życie. No po prostu to też nie nastraja do podejmowania kolejnych decyzji inwestycyjnych. Jest też znowu wojna na Ukrainie, która może się różnie skończyć i też po jej skończeniu może się okazać, że część Ukraińców zostanie, część wyjedzie. Podobno 50% ma zamiar wrócić do siebie. Zobaczymy, jaka jest prawda. Ale to oznacza ubytek sporej ilości mieszkańców w Polsce, czyli zwolnienie mieszkań, które oni na przykład w tej chwili wynajmują. No, trzeba pamiętać też, że oni kupują mieszkania, może nie są jeszcze w tej chwili grupą decydującą, ale są istotną. Podsumowując, odpowiedź na pytanie, czy gdy kurz opadnie, to na końcu roku mieszkania będą tańsze i czy odkładać tą decyzję zakupową do tego okresu. Powiem tak, jeżeli kupujesz mieszkanie na swoje własne potrzeby, to raczej nie rób tego, że będziesz chcieć kupić mieszkanie na samym dołku, a potem sprzedać je na samej górce, bo w ten sposób możesz przez jeszcze kolejne 5-10 lat mieszkać ciągle z rodzicami i czekać na ten dołek. Tak być może. Jeżeli masz potrzebę posiadania mieszkania dla siebie, no to po prostu decyduj się tą potrzebą. Będziesz je kiedyś sprzedawać to mieszkanie w przyszłości może, a może będziesz mieszkać tam dozgonnie. Więc w ogóle to, czy to jest górka, czy dołek, to też nie ma specjalnego znaczenia. Jeżeli Ciebie stać na to kupno mieszkania, to nie zawsze warto taką decyzję podejmować, powiedzmy, tak jakbyśmy kupowali akcje na giełdzie, to nie jest rozsądne. Jeżeli za to kupujesz inwestycyjnie, no to musisz pomyśleć, co się opłaca, jakie mieszkania się opłaca, gdzie się opłaca kupować, w jakich lokalizacjach w ogóle inwestować raczej nie warto. Zresztą chyba na ten temat zrobię program o mieszkaniach, których trzeba unikać, czy domach, których warto unikać. Jeżeli napiszecie w komentarzach, że chcecie taki program, no to go zrobię. No i trzeba pamiętać, że ten program kredyt 2% nie jest jedynym programem, nie jest jedynym czynnikiem, który będzie oddziaływał w najbliższym czasie na polski rynek mieszkaniowy. On na pewno będzie miał znaczenie, będzie miał wpływ, ale nie jest jedyny. To jest wiele różnych czynników. Jedne pchają rynek do góry, drugie go zbijają. Mogą też się pojawić czynniki zupełnie nowe, dzisiaj takie nam jeszcze nieznane. To się może przecież wydarzyć. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał. Pisz nam w komentarzach, o czym chcesz audycję. Jeżeli interesuje Cię wiedza, zapraszam na szkolenia na symen24.pl.
Tam są szkolenia dla inwestorów, dla pośredników nieruchomości. No i zapraszam do wspierania kanału, bo wy, wspierający, zawsze dostajecie więcej, a nam dajecie też zachętę do tego, żeby robić kolejne audycje. Cześć, trzymajcie się.